Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek Ja Pana Zjadam. Ale nie będzie to taki normalny odcinek, dlatego że tym razem mam dla was dwa zestawy. Tak, moi drodzy. Jeden to będzie zestaw Ja Pana Zjadam z Pokemonami. Kto kocha Pokemony, komentarz albo łapkę w górę. A drugi zestaw nie jest typowo Ja Pana Zjadam i o dziwo znalazłam go w ogóle w Stanach, ale przypomina mi bardzo zestaw, który kiedyś robiłam, więc stwierdziłam, że to zrobię jako taki, wiecie, dodatek, więc do dzieła. Zestawy wyglądają w ten sposób. Jest to rodzaj łączenia różnych żelków, żeby był jakiś zupełnie inny smak. I to już wielokrotnie pojawiało się w zestawach Ja Pana Zjadam, więc stwierdziłam, że wypróbuję i porównam właśnie tą amerykańską wersję. Jak spojrzycie, to jest napisane, że można zrobić aż 28 kombinacji. Nie wiem, czy przetestuję wszystkie, bo ten odcinek chyba by miał 40 minut, ale postaram się, wiecie, tak przetestować chociaż część z nich, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście się różni od tych z Ja Pana Zjadam. Tutaj z tyłu dają nam różne propozycje łączenia smaków i właśnie chyba po prostu wykorzystam te ich propozycje, żeby było łatwiej, więc otwórzmy. Co to mogę był za dziwny dźwięk? Trochę jak z tych memów z kozą. Udało się. Więc wygląda to w ten sposób. To jest tak intensywny zapach, że aż wam wchodzi, ja go tu poczułam. Że tak mi przeszedł przez nos i aż tu. O Jezu, to jest mega intensywne. Ale wezmę sobie teraz talerz i przysypię te żelki, żeby, wiecie, zagłębić się w nie wszystkie. Jak mocno te żelki pachną, po prostu siedzę i czuję cały czas żelki. Wysypię. Patrzcie, niektóre nie są przezroczyste. Nice. I jakie w ogóle dziwne. Więc wyglądają troszeczkę, bym powiedziała, jak klocki. Takie żelkowe klocki, bardzo mocno się błyszczą i wyglądają na takie mega świeże. Po prostu tak jakbyście dopiero je zrobili i od razu wrzucili to na talerz. Pewnie przez to, że się tak świecą, ale to jest niesamowite i bardzo mnie to zachęca, żeby je jeść. Ale najpierw, zanim je zjem, muszę je posegregować kolorami. Jest jaki piękny zielony kolor. Nie wiem, czy to jest zielony, czy turkusowy, czy morski, ale po prostu niesamowite jest to, jak bardzo przezroczyste są te żelki. W ogóle wszystko przez nie widać. To jest kosmos! Chciałam mieć biżuterię z takim kamieniem. Ale to jest w ogóle super, bo oni tutaj pokazali na tym opakowaniu, że wiecie, łączy się je w ten sposób, właśnie tak jak klocki, takie kosteczki się robi. Niesamowite! Teraz spojrzę na tą instrukcję i zobaczę, jakie tu są smaki. Więc tak, ten pomarańczowy to powinien być pomarańczowy smak. Czerwony to wiśnia. Lubię wiśniowe. Potem mamy niebieską, a ja nie mam żadnej niebieskiej. Okłamali mnie. Okłamali mnie. Powinien być niebieski, a nie mam żadnego niebieskiego. I ten niebieski to by był Sour Blue Raspberry, czyli kwaśna niebieska malina. Mniejsza. W każdym razie ten ciemnozielony to jest kwaśny arbuz. Potem chyba ten to będzie kwaśne jabłko zielone. Ten to będzie gruszka. Ja w ogóle uwielbiam gruszkowe żelki i gruszkowe słodycze. To jest banan. Chyba bym się domyśliła właśnie przez to, że ma taki fajny, mleczny kolor. Ale nie pachnie jakoś bananowo. Potem mamy strawberry, której też tu nie widzę, bo powinna być różowa. Taka wiecie, mocno różowa. O, taka to powinno być strawberry, ale tutaj nie mam strawberry. Czyli mam niewyjaśniony ten smak i ten smak. Okej. Więc to skłania mnie do tego, żeby go przetestować. Więc może zacznijmy od pojedynczych smaków. Spróbujmy najpierw tego, co to jest nieopisany. Chyba to jest truskawka. Ta truskawka wygląda zupełnie inaczej niż ta truskawka na opakowaniu, więc możliwe, że to jest właśnie ten niebieski, który oni tu pokazali. Zobaczmy jeszcze to, czy to może nam wyjaśni. To jest jabłko. Dobra. Spróbuję jeszcze banana. One są mocno gumowe, ale bardzo twarde. On jest taki słabo bananowy, muszę przyznać, ale spróbujmy zrobić kombinację. Na pewno jest narysowane, że pomarańczowy i wiśniowy to jest fruit punch, czyli jakby taki punch owocowy. Jeden z dziurką, jeden z wystającym. I uwaga, muszę je teraz ze sobą złączyć. Ale fajne. O, tylko tak słabo to działa. No ale nic. Dobra, wygląda to naprawdę super.
Chciałam się powiedzieć, że wygląda to świetnie, a tutaj jakaś lipa. Więc tak czy siak, wygląda to naprawdę fajnie, mimo tego, że akurat te żelki ze sobą się tak dobrze nie trzymają, to wygląda to super. Więc to jest moja pierwsza mieszanka, może ją odłożę tu. Druga mieszanka to będzie banan i pomarańczka, czyli znowu mamy banan, mamy pomarańczkę i uwaga, pada! O, tutaj już nie wygląda aż tak zjawiskowo, bo banan nie jest przezroczysty. Ale załóżmy, że... że będzie tak. Zobaczę, jak będzie wyglądał watermelon, czyli arbuz z wiśnią. Bardzo ładne połączenie kolorystyczne i... Wow, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak tutaj widać w środku ten jakby dzyndzel z czerwonego. Mega czad. Takie żelowe klocki. Jest to mega fajne. Wygląda to super. Dobra, to już nie mogę doczekać, więc spróbujmy, co wyjdzie z połączenia arbuza i wiśni. One są twarde. Bo czekajcie, to chyba nie jest arbuz. Co to może być? Nie mam pojęcia, co to za żelek. Może właśnie to jest to Sour Blue Raspberry, bo na pewno to nie smakuje jak arbuz. Jestem bardzo zawiedziona. Dobra, to może nie. Może jednak spróbuję tych mieszanek, które już są opisane. Czyli czerwony z pomarańczowym powinien być Fruit Punch. Trudno jest się ze sobą połączyć. Na razie czuję tylko pomarańcze. Nienawidzę pomarańczowych żelków. No wcale to nie smakowało jak Fruit Punch. Jeszcze w środku cały czas mam ten pomarańczowy smak. Ale w teorii obiecują, że żółty z pomarańczowym ma być gumą balonową. Jest napisane bubblegum. Więc mimo, że bardzo nie lubię pomarańczowych, to mam nadzieję, że to będzie guma balonowa. Ej, trochę jest. Trochę jest. To jest trochę taka guma balonowa, śmierdząca pomarańczą, ale odczułam tam pewną nutkę gumy balonowej, więc to mnie skłania do tego, żeby posmakować jeszcze jednego połączenia i żeby zrobić to, co tutaj pokazali, czyli czerwone jabłko, mieszając gruszkę z truskawką. Nie jest to takie oczywiste połączenie, które ma wyjść na czerwone jabłko, ale uwaga, let's do this, connect the dots. Ale to jest mega fajne. Najlepiej. Smakuje trochę jak gruszka z truskawką, ale myślę, że można było to podpiąć pod czerwone jabłko. Nie jest najgorzej, ale muszę przyznać, że już się zasłodziłam. A jeszcze tylko chciałam spróbować tego tajemniczego żelka. Tego jednego zielonego tajemniczego żelka, bo to może być arbuz. To był arbuzik. To jest zupełnie popsuli te kolory. Jestem po prostu zniesmaczona. Ale ogólnie wydaje mi się, że jednak Japonia jest trochę lepsza w tym wszystkim. Że jednak te ich żelki są smaczniejsze i mają lepsze połączenia. Ale w takim razie, skoro zawiodłam się na pierwszej próbie testu, o której zapomniałam powiedzieć, sorry, to teraz czas na drugi zestaw, który już mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, bo jest z Pokemonami i w dodatku jest napojem. A więc drugi zestaw. Uwaga, otwórzmy. I zobaczmy, co jest w środku. O mój Boże, jakie to małe. Już zapomniałam, jak małe są te zestawy. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie trochę większe. Ale jest to mega cute. Jest to w ogóle tak urocze. Spójrzcie, jakie to jest malutkie. Jest po prostu tak malenieńkie. Wow. A, zapomniałam wam jeszcze dokładnie pokazać opakowania, więc tak wygląda przód. I tutaj właśnie są zaznaczone jakieś warstwy w tym napoju. To jest pokazany kubek. No i oczywiście Pokemony i mój ulubiony Pikachu. A z tyłu jest instrukcja. Taka nawet z 6 krokami. I zwykle te napojowe rzeczy mają kroków tak z, nie wiem, 3 maksymalnie, a tu jest aż 6, więc mam nadzieję, że to będzie super. Więc teraz przejdziemy do zawartości. Jest tutaj taki malutenieńki kubeczek, taki jakby prawie na parstek. I jest on przesłodki, to jest pewnie jakaś miarka, albo nawet nie wiem co. Dalej mamy łyżeczko-słomkę. Widać, że z tej strony się kończy słomka, co jest bardzo, bardzo urocze, przepiękna. I dalej mamy oczywiście kubeczek i tutaj są jakieś dwie miarki, serduszko i gwiazdka. Bardzo fajny, bardzo ładny. Proszę bardzo, i są nawet nazwy Pokemonów. Ja bym wolała oczywiście, żeby to był po prostu cały kubek z Pikachu, ale niestety. I teraz mamy niebieską saszetkę z pięknymi w ogóle grafikami. Bardzo mi się podoba jak gdyby styl tego. I taka sama w takim samym stylu, tylko czerwona? Czerwona. Pięknie. Naprawdę. Super. Jaram się. Okej. Przede
wszystkim, o dziwo, nie będę do tego potrzebowała wody, tylko, uwaga, mleka. Dobrze, więc teraz tak. Biorę mleko, potrzebuję widzieć małą miarkę i teraz mam nalać mleka do poziomu gwiazdki. Więc uwaga, uwaga. Lejemy do gwiazdki. Ja to mam to wyczucie już. I teraz, uwaga, uwaga, hit, bo bierzemy ten drugi kubeczek. Teraz trzeba to mleko przelać do tego mniejszego pojemniczka. Uwaga. Tan, tan, tan. I co teraz instrukcja? Teraz mam wziąć czerwoną saszetkę, więc to odstawiam na razie. Biorę czerwoną saszetkę. I jestem w ciężkim szoku, bo nie było jeszcze takich piciów jak ten, że w ogóle się coś gdzieś przelewa i coś się miesza oddzielnie. Więc tak, czerwona saszetka. Nie wiem, czy to może pachnieć jak truskawka albo jak wanilia. Trochę mnie myli ten, wiecie, kolor opakowania. No nie wiem, w każdym razie pachnie słodko na pewno. I teraz tak, biorę tą łyżeczką słomkę, żeby mieć pod ręką i tak, wsypuję proszek. On jest jakiś taki ciemny. O, czyli to może być truskawka rzeczywiście. I teraz mam to wymieszać. Wow! To jest jakiś... Aha, okej. Przez chwilę to było takim glutem. I się zastanawiałam, co to jest. W ogóle to jest takie cute, bo to jest takie maleńkie. Serio, robienie takich miniaturowych rzeczy sprawia mi wielką radość. Nie wiem, czy są tutaj też tacy właśnie wielbiciele miniaturek, ale ja po prostu uwielbiam. Mieszu, 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 mieszu. W zasadzie nie wiem, jak długo trzeba to mieszać, bo niestety na instrukcji nie podali żadnych cyferek, więc nie wiem, czy mam mieszać 20 razy, czy 20 minut, ale to są same krótki. O co chodzi? Dziwne. Mieszaj się! Dobra, chyba to już jest wymieszane, bo to się robi coraz bardziej gęste i w ogóle jakieś takie krupkowate, więc załóżmy, że to tak ma być, więc to na razie zostawię. Odstawię sobie na bok. Teraz biorę z powrotem ten kubeczek i widzę, że tutaj mam już dolać mleka do serduszka, więc jedziemy serduszko do serduszka. Teraz w takim razie biorę niebieską saszetkę, otwieram. Jakiś dymek poleciał. Okej, to na pewno pachnie jakoś tak śmietanowo-waniliowo. Tak, trochę jak budyń jakiś. Więc uwaga, wsypujemy. Całkiem dużo tego proszku. I teraz biorę taką w miarę czystą łyżkę i mieszam to. Tutaj mieszam i to chyba konsystencji za bardzo nie zmienia. Może się zrobił taki troszeczkę bardziej gęsty, ale wydaje mi się, że nie za bardzo całość. Dobra, i całkiem szybko się wymieszało. Czyli to jest na razie chyba zrobione. Trochę się zagęściło, zobaczcie. I tu są jakieś takie kawałeczki czegoś. Ciekawe. Ale w każdym razie mam wziąć teraz ten kubeczek i tutaj w ogóle zobaczcie, jak bardzo gęste się już to zrobiło. I może wyjmę sobie na razie słomkę. I teraz mam niby przelać to do tego, ale to jest tak gęste. Może najpierw na łyżeczkę. Ale czad, to jest jak taka pianka z budyniu albo z czegoś, nie wiem, to jest taka bardzo dziwna konsystencja, jak widzicie, taka jakby krupkowata, ale szczerze mówiąc ja myślałam, że to się zapadnie do środka, a to w ogóle utrzymuje się na powierzchni. What? Spójrzcie tylko, jakie to jest piękne! Tylko jedyne co? To jest takie małe kłamstewko, dlatego, że zobaczcie, tutaj na instrukcji jest pokazane, że ta pianka jakby, to coś na wierzchu, jest żółte, a to pod spodem jest białe. A tutaj, moim zdaniem, to jest, no, ten sam kolor. Jest po prostu jakby białe. No tak, ale mimo wszystko chyba już jest skończone, no bo to jest 6. krok, już dalej nic nie ma, więc wydaje mi się, że napój jest ready. A w zasadzie może to nawet jest deser, a nie napój, jeszcze nie wiem. Niesamowite to jest w tych zestawach, że sama z wami odkrywam, co ja będę jadła bądź piła. Wygląda to w ten sposób i zobaczcie, że się tak trzęsie jak taka galareta. Więc teraz już nie zapomnę i uwaga, czas na próbę testu! Pachnie trochę jak połączenie wanilii z, nie wiem, truskawką albo bananem. Coś takiego, taki, o Boże, taki milkshake. Aż zaczęłam się ślinić, serio. Pachnie przepięknie. Dobra, więc może najpierw spróbuję wypić z dołu trochę. O Boże, ale to dziwne. Czekajcie, jeszcze raz. Okej, więc ta dolna część to jest taki jakby waniliowy shake, ten płyn, który jest zagęścił, więc jest taki trochę jakby rzadki budyń waniliowy. Bardzo dobre, ale poczułam też trochę tej górnej części, która w ogóle wydaje mi się, że jest kwaśna. Niech ja spróbuję.
O Jezu, jakie to jest niedobre. To jest takie mega dziwne, bo jest jakby kwaśne, gazowane, takie może bananowe właśnie, ale czuję w tym trochę sody oczyszczonej, która daje taki trochę słonawy posmak i to jest takie dziwne. I ma takie krupki jakby. Nigdy nie jadłam nic takiego. Konsystencja jest trochę jakbyście wzięli kefir albo jakieś siadłe mleko. O, takie siadłe mleko. To jest właśnie kwaśne, trochę bąbelkowe, ale jeszcze do tego jest trochę słone. Ale spróbuję teraz jak gdyby zjeść wszystko naraz, czyli tak przejdę przez wszystkie warstwy. No jest takie dziwne. Naprawdę jakbyście mieli siadłe mleko, a na dole waniliowego szejka. Ta galaretka jest taka niepokojąca, ale cały czas mam ochotę ją jeść, bo nie wiem co to jest. Gazowane, słone, kwaśne i takie słodkie i bananowe. To jest najdziwniejsza rzecz chyba, jaką jadłam z tych zestawów, naprawdę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Tam czuję bardzo dużo owoców, właśnie jakiś banan, jakaś truskawka, jakieś, nie wiem, jabłko. Więc na szczęście ten zestaw uratował sytuację po failu tego zestawu, ale on w zasadzie nie był zestawem, więc walić go. Natomiast ten jest po prostu przecudowny i bardzo wam polecam. Pamiętajcie, że nowe filmy wychodzą w każdą środę na tym kanale, a na kanale Beauty wychodzą w każdy piątek. Więc dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie zróbcie to klikając tutaj na górze. Dziękuję.